dwa pierwsze odcinki Tajnej Inwazji przyzwyczaiły mnie do tego, że no, mamy pewien schemat, tak? Na początku zaczynamy z wysokiego C, potem jest spokojnie, na koniec jest rakieta, jest petarda i rzeczywiście tak powinno być. I tego samego spodziewam się tym razem i jak najbardziej tak samo jest. Fabuły nie będę zdradzał. Powiem tylko ogólnie, że jak najbardziej cały czas jest kontynuowana walka Fury'ego ze Skrullami, którzy chcą rozwalić Ziemię, no tak powiedzmy ogólnikowo. No i rzeczywiście, tak jak miałem wrażenie przy okazji pierwszych dwóch odcinków, że ten Fury to jednak nie jest ten Fury, którego ja znam, którego ja, że tak powiem, polubiłem, pokochałem, bo tam był Nick Fury, który potrafił rzeczywiście walnąć i nie było rzeczy dla niego niemożliwych, a tutaj dostawaliśmy takiego już troszeczkę no, zdziadziałego facia, który tam gdzieś już na emeryturze jest i tak dalej, ale oczywiście powoli Nick wraca, właściwie powinienem powiedzieć Fury, bo nikt nie mówi do mnie Nick. Obejrzysz film, będziesz właśnie trzeci odcinek, będziesz wiedzieć dokładnie o co chodzi, ale muszę powiedzieć tak, Nick Fury wraca do korzeni i to jest wielki plus, jak najbardziej. Dalej nie jest to film superbohaterski, bo takie jest założenie, wydaje mi się. Skoro już mamy trzeci odcinek z 6 i tutaj tak się nie wydarzyło, no to już raczej się nie wydarzy, no bo trudno darmo, żeby przez powiedzmy większość odcinków, większość serialu przyzwyczaić nas do tego, że nie, to jest thriller szpiegowski, tutaj rzeczywiście jest akcja, jest napięcie, nie ma superbohaterów, a nagle w 6 odcinku bach, wielka, no nie, mam nadzieję, że tak rzeczywiście nie będzie. Intryga się zacieśnia jak najbardziej i to mi się podoba, bo coraz więcej dowiadujemy się o czasach, w których Nicka Fury'ego na ziemi nie było. No my w tym momencie domyślam się, że gdyby tak wziąć i powycinać pewne sceny i powkładać gdzieś tam pomiędzy poszczególne części Ironmana, Kapitana Ameryki i tak dalej, no to rzeczywiście to by bardzo ładnie pasowało, więc tak, to mi się podoba, to muszę powiedzieć, że w ogóle sposób, w jaki ten serial jest zbudowany, bo Marvel przyzwyczaił nas do czegoś innego, ogólnie całe MCU, bo nieważne tak naprawdę, czy mówimy o, jak już mówiłem wcześniej, o filmach z MCU, czy o tych powiedzmy Sony, Spider-Man, coś tam, ogólnie przyzwyczaił, że tam jest akcja i jeszcze raz akcja. Nawet jeżeli już te filmy nie są super ekstra rewelacyjne jak Eternals, czy chociażby Ant-Man, no okej, to jakoś tam powiedzmy się dzieje dużo i tak dalej. I właśnie w tym serialu nie ma tego aż tak wiele. No ktoś powie, ale zaraz, przecież jest wybuch, jest to, jest tamto. Zgadza się, ale to nie jest aż tak bardzo superbohaterskie. Ten film jest stonowany i wydaje mi się, że on dla MCU, no tak, jak najbardziej, będzie tym, czym ostatni powiedzmy serial dla Gwiezdnych Wojen. Chodzi mi o Andora oczywiście, że nie był taki bardzo gwiezdnowojenny. Ten również nie jest taki. Wiele osób się zastanawia, bo śledzę Twittera, czy Nick Fury to jest Skrull, czy ten to jest Skrull, nie Skruch, Skrull i tak dalej, czy Rhodey to jest Skrull, czy może ta, może tamto. No jest dużo możliwości, tak naprawdę my nie wiemy i pewnie znając Marvela, znając Kevina Feige, nie dowiemy się, bo akurat on dobrze wiemy, że on jest tak o 3 kroki do przodu, on dokładnie już wie, towarzysz, no pogratulować trzeba, bo ostatnio dostał gwiazdę na tam Hollywood Walk of Fame, czy jakoś tak, więc rzeczywiście dostał tam swoją gwiazdę na tym chodniku, no zasłużyłeś, powiadam ci, jak niejeden generał nie zasłużył, powiedziałby Czereściak. Więcej jest o Talosie, dowiadujemy się troszeczkę więcej rzeczy o nim. No, pomagał dużo Fury'emu, jak najbardziej za tymi, można powiedzieć, jeżeli przypomnisz sobie, co się działo w tamtych filmach, no powiedzmy w pierwszej, drugiej, trzeciej fazie MCU, Avengerów i tak dalej, no to za tym wszystkim gdzieś tam mógł stać Talos, więc tutaj rzeczywiście dowiadujemy się więcej, jest o jego związku, może nie, no związku niekoniecznie dobre słowo, o jego relacjach właśnie z Talosem, to jest akurat bardzo ważne. Nasz Złol, czyli Kingsley Ben, tak się nazywa aktor, nie Ben Kingsley Ben Arik, czy jakoś tak, rzeczywiście podoba mi się, muszę przyznać, że dobrze jest on zrobiony, napisany, cały czas mi się podoba, jest Złolem, jest dosyć fajnym Złolem, rozwija to się wszystko, intryga się robi coraz poważniejsza, bo tak na dobrą sprawę, no my wiemy, że w tym momencie Skrulle mogą się podszyć pod każdego i tak na dobrą sprawę my wiemy, tutaj kilka oczywiście już osób jest pokazanych, on jest, ona jest, on jest, ona jest, no i w tym momencie wiemy co jak, ale nie wiemy gdzie to sięga, jak daleko to się wszystko posunęło. Może być rzeczywiście, że na ostatni odcinek szykują rakietę, szykują petardy i będzie rzeczywiście potężnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale cały czas będą
wierni swojemu schematowi. No, mieliśmy pierwszy odcinek, drugi odcinek, było na samym końcu wielkie zaskoczenie, coś się działo, tutaj nie może być inaczej. I tutaj powiem, że mamy podwójne zaskoczenie i o ile jednego z nich się w jakiś tam sposób spodziewałem, bo postać, jest przedstawiona postać w poprzednim odcinku, nie będę więcej zdradzał, ale ja osobiście, wiem, że nie wszyscy, bo na Twitterze akurat rozmowa jest całkowicie inna, ale ja niespecjalnie byłem wielkim fanem tejże postaci i nagle okazuje się pewna historia. No i tak do dziś się zastanawiałem, ale dlaczego, ale po co? A ja mówię, to było dla mnie oczywiste. Wiem, że bardzo enigmatycznie brzmi to, co ja mówię, ale to tylko dlatego, że nie chcę zdradzać fabuły. W każdym razie jest dwa są wielkie zaskoczenia na koniec i muszę przyznać, że dobrze. Podoba mi się to, bo to oznacza, że no tak na dobrą sprawę w tym serialu wszystko się może zdarzyć. No my wiemy, że jest nie do ruszenia Nick Fury, tak? No to wiemy, że nie do ruszenia jest Nick Fury, chociaż tak na dobrą sprawę nawet nie sprawdzałem na IMDb czy na innych portalach, czy w kolejnych projektach, no bo wiadomo, że niedługo Marvels, a no z Carol Danvers Nick Fury się łączy nierozłącznie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale nie sprawdzałem, czy Samuel L. Jackson tam się rzeczywiście pojawi, ale domyślam się, że tak, no bo chociaż z drugiej strony Iron Man odłożył łyżkę chili, więc wszystko się może zdarzyć, jak to śpiewał kiedyś zespół Lady Punk, ale domyślam się, że oprócz niego każdy może się w tym serialu pojawić, każdy może zniknąć, każdy może zaistnieć, każdy może zginąć. I to rzeczywiście jest dobre, bo mocą tego serialu, jak już mówiłem wcześniej, jest fabuła. To, co się dzieje, jak daleko sięgają macki. Ja wiem, że w tym momencie ktoś może powiedzieć, proszę bardzo, przełożymy to jako kalkę na to, co się teraz dzieje na świecie. No i rzeczywiście gdzieś tam to możemy... Domyślam się, aczkolwiek Marvel aż tak daleko zapewne w swoich poczynaniach, w swoich rozmowaniach się nie posunął, więc rzeczywiście no niekoniecznie bym obstawiał, że Kevin Feige naśladuje to, co się dzieje. Raczej życie naśladuje sztukę, niż sztuka naśladuje życie, przynajmniej w tym konkretnym przypadku. Moja ocena tego odcinku oczywiście jest na Filmwebie, także jak chcesz to sobie sprawdź, ale jak najbardziej. Jest lepszy niż pierwszy odcinek, wydaje mi się. Drugi jak do tej pory dla mnie jest najlepszym, najciekawszym. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, no bo wiadomo, że pierwsze odcinki tak, to trzeba się wdrożyć, a tutaj mamy tylko i wyłącznie 6, bo to jest mini serial i nie za bardzo można powiedzieć, o nie, no, spokojnie, obejrzę 3 odcinki i jak się będzie podobało, to obejrzę. No nie 3 odcinki, to już jest pół sezonu, no tak można powiedzieć, pół serialu nawet, bo 3 będzie... Nie wiem, czy podejść do tego na zasadzie, o proszę bardzo, to będzie w 6 odcinkach, dostaniemy zamkniętą historię i serial się zakończy w momencie, kiedy będą się zaczynały The Marvels i to tylko i wyłącznie służy jako pewnego rodzaju pomost pomiędzy filmem z Brie Larson, a rzeczywiście tym, co się będzie działo za chwilę. Zobaczymy, mam nadzieję rzeczywiście, że będzie fajne. W każdym razie polecam, naprawdę polecam, to jest cały czas dobry serial, to jest cały czas rzeczywiście ciekawe kino. Jest dużo lepiej, dużo inaczej, dużo ciekawiej niż, jak już mówiłem wcześniej, niż Eternals, Ant-Man, ale oczywiście to jest inne kino, to jest, no powiedzmy, to ktoś może powiedzieć, proszę bardzo, mamy w świecie, niech będzie w świecie horrorów, bo dzisiaj wychodzi naznaczony, mamy w świecie, powiedzmy, horrorów filmy, gdzie mamy straszaki, ale także gdzie mamy duchy. Mamy tutaj, powiedzmy, dramaty psychologiczne, thrillery i też mamy filmy z rekinami, więc tak naprawdę ciężko to porównać, ale rzeczywiście dobre kino warto zobaczyć, bo no co tu dużo mówić, sam jestem ciekaw, co się w 4., 5. i 6. odcinku wydarzy. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich recenzji, bo kochasz komiksy, tutaj, tak, jak najbardziej, tutaj jest takowych recenzji całe mnóstwo.